co było tym lękiem? Co najgorszego mogłoby się stać, jakbyś się mogła wystawić właśnie e, na, no, na taką niewygodę? To co ci się pojawiało w głowie? Wiesz co, to były różne rzeczy, ale ja po czasie też dużo też piszę, analizuję bardzo często też swoje jakieś sny. E, ja po czasie dopiero zrozumiałam, że tak naprawdę trzon był wspólny tych moich różnych moich wycofań w różnych sytuacjach. I myślę, że też wiele osób bardzo, jeśli nie większość społeczeństwa, podziela ten lęk, że my to zdejmujemy z siebie to wszystko, jakby otworzymy się i pokażemy tą swoją taką prawdziwą twarz, autentyczność, a no i to nie będzie przyjęte. I że to chyba jest taki największy ból. E, I to mnie tak przerażało, no, że a tak naprawdę ja w tym miejscu trochę szukałam, no bo to no każdy dla siebie powinien być tym miejscem, gdzie będzie przyjęty. E, ale potrzebowałam zdecydowanie czasu, no, żeby do tego dojść i też fajnie, bo to jest taka refleksja, gdybym ja się nie spotykała z tymi rzeczami, to też nie wiem, czy bym do tego doszła. A bardzo chciałam właśnie zrozumieć i też na podstawie obserwowania siebie. Właśnie wydaje mi się, że to było takie, wiesz, że inni też zobaczą, że na przykład, że ja czegoś nie wiem, że wiesz, ja jestem po studiach, a kurczę, ja nie jestem ekspertem w psychologii, a ja nie mogę znaleźć klientów. Wiesz, coś takiego, co u mnie wiąże się na przykład z dużym wstydem, że inni ludzie też to zauważą, no nie? Mhm. E, i bardzo chciałam tak, nie wystawiać się na możliwość, że do tego dojdzie. No. Cześć, Ty Maja. Cześć, cześć. Słyszysz mnie? Słyszę cię, tak. Bardzo się cieszę. Hej, ale dobrze Cię widzieć. Ciebie też. Jak się czujesz? Em, czuję się dobrze. Czuję się em, taka gotowa i jednocześnie czuję, że coś we mnie się dzieje, jest aktywne. Em, ale to nie jest tak, że ja chcę się jak zwykle kopnąć, wiesz, zrobić unik. E, I jestem szczęśliwa, że możemy dzisiaj porozmawiać. Tak. Super, bardzo się cieszę na Twoją gotowość. Dziękuję za zaproszenie. No, tak pomyślałam sobie o tobie, że już jakiś czas temu i od jakiegoś czasu to już się gdzieś wydarza, a no, więc myślę, że to może być takie mocno e, nawet przełomowe na zasadzie po prostu kolejnego kroku, bo zobacz, jak to często my się po prostu boimy zrobić ten krok, i tak strasznie często jest, że tak go demonizujemy, jakikolwiek on miałby być, prawda? A potem się okazuje, że no w sumie, no, no i dobra, już nie, już przeszłam, no. Zdecydowanie i też to demonizowanie, to, że my tak się w sumie robimy wszystko, żeby tego unikać, e, to tak naprawdę nas wiąże, bo no jednocześnie mamy poczucie, że rezygnujemy, że nie daliśmy sobie rady. W moim przypadku przynajmniej tak było regularnie, jak rezygnowałam. Mimo, że ja bardzo coś chciałam zrobić, tak w jakimś kierunku, mm, ale jak już miałam możliwość, to jednak robiłam krok wsteczny, bo to mi dawało takie też złudne poczucie bezpieczeństwa, że jednak ja się nie wystawię, nie ma tego ryzyka. E,
ale no po czasie jakby to wracało, że ja jednak dalej tego potrzebowałam i chyba, nie wiem, wydaje mi się, że jeśli chce się pójść do przodu, no to nie da się tak zniknąć, że jednak musimy spojrzeć tym demonom w oczy i też jakby zobaczyć siebie w różnych sytuacjach dzięki temu. No i to jest takie ważne. Przy tym teraz w sumie jestem i mnie trochę zaczęło ciągnąć też do takich sytuacji, do takiego wystawiania się, bo to też daje mocno mi takie poczucie wolności, wiesz? Mm. No i mi to się bardzo podoba. Tak. Tak, to co mówisz, poczucie wolności, ale też poczucie sprawczości, że wow, dałam radę, prawda? To jest to i od razu jestem dobra, mogę lecieć dalej. A Tak. też po jakimś czasie mam wrażenie, przynajmniej ja tak czuję, że jak już czuję to takie spięcie, że żebym miała się cofnąć, to ja tym bardziej tam idę, bo to jest właśnie ten sygnał, że to jest to, nie? Że puch, puch. Mhm. I, no i właśnie się w ogóle okazuje, że to nie jest straszne, prawda? Jeżeli ty również czujesz gotowość, by odważyć się i pokazać światu swój blask, skontaktuj się ze mną. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem. Odważ się i uwolnij swój blask. Moment, gdzie jest to tu, ten moment, który tak nas ciśnie, to, to jest ta chwila właśnie, którą trzeba utrzymać. I to cała sztuka jest w tym, bo wtedy tak najbardziej, no jest właśnie niemiło. Em, ale też jak go przejdziemy, to zdecydowanie to poczucie właśnie sprawczości, o którym mówisz, mocno rośnie. No i to jest ważne, że, rzeczywiście, bo my wtedy sobie też szansę dajemy, żeby w ogóle zobaczyć, na jak dużo cię stać, no nie? Em, I co będzie, no, jeśli się nie wycofasz i to jest niesamowite, bo to brzmi jakby to było takie proste, jak teraz o tym też mówię, ale jak ty masz z tym problem i naprawdę nie wierzysz, że ty możesz utrzymać siebie w tym punkcie i jesteś tak wyuczona, że się cofasz, sama się wyuczyłaś, to jest bardzo trudne. I tak naprawdę ja długo też, mimo że chciałam robić różne rzeczy, to mm, ja trochę pod to unikanie tego, co wystawiało mnie w ten punkt, co się wiązało z lękiem. Ja trochę pod to tak układałam, wiesz, też swoje życie, to co się działo, nie? Wokół mnie, żeby tego uniknąć za wszelką cenę, no. Mhm, mhm, mhm. Tak, i w ogóle ten lęk, on paraliżuje. On jest taki, Tak. że właśnie, że w ogóle się nie możesz później ruszyć, prawda? Mhm. Mm, tak, tak, ja też właśnie widzę, jak się złapie ten moment, że on cię jeszcze tak nie pochłonął, ten lęk, i wtedy zadziałać właśnie, bo wtedy się przebija tę niewidzialną ścianę, która gdzieś tam nas trzyma. I się potem okazuje, że w sumie spoko. W sumie przeżyłam, nie umarłam. Mhm. No. Totalnie. Ja też trochę mam wrażenie, że to znaczy, to jest zawsze wiele czynników. W moim przypadku też dużo rzeczy mi pomogło trochę teraz znaleźć się w innym miejscu i że jakoś tak e, pewniej patrzę na swoje możliwości, ale w którejś z Twoich rozmów na Twoim kanale na YouTubie wyłapałam kwestię prysznicy lodowatych. I to jest to właśnie, to jest fajna taka praktyka. Ja naprawdę myślałam, że to jest wyłącznie wspierające na odporność, że jakby pomaga ci to układ odpornościowy wzmocnić. Ja sobie to zawsze myślałam, że ja mam w sumie świetny układ, więc nie muszę tak robić, co to nie jest przyjemne, więc po co? A dopiero jak wysłuchałam swojej rozmowy, zdałam sobie sprawę, że to tak naprawdę nie o to chodzi, z tym, żeby środowatą wodą polewać i od paru tygodni właśnie na koniec każdego prysznica ja to praktykuję i, i to daje takiego kupa, takiej fajnej energii, że ty naprawdę jakby ty jesteś przy tym swoim układzie nerwowym, że go nie zostawiasz, jak jest ten stres, w sensie niska temperatura i wy wytrzymujecie. Nawet ja mam czasem wrażenie, że mi się kręci w głowie, ale że coś tam w środku mocno się zadziewa i ja tak stoję
i jest ten moment, kiedy musisz wyłączyć, ale czekasz, aż się przyzwyczaisz i wtedy tak ze spokojem powoli wyłączam wodę i to daje też takie poczucie, no, że rzeczywiście, że te, już te trudne rzeczy jesteś w stanie przetrzymać. Mimo, że taki, no, mikro w sumie spali, ale to też fajnie hartuje układ nerwowy, no. Tak, ale Także bardzo, bardzo fajne porównanie, bardzo uważam trafne, takie w punkt, bo to o to chodzi, że my się hartujemy wystawiając na te różne niewygody w naszym życiu i tylko nasza interpretacja tego jakby zmienia to, jak my to doświadczamy. Bo zobacz, jeżeli mamy w głowie, bo ja też kiedyś miałam tak, że ojej, nie lubię zimna, prawda? Zimno jest złe, więc unikam zimna. A w momencie, kiedy ja przestałam interpretować to w głowie, że to jest złe, to nawet ja bym powiedziała, że te prysznice są przyjemne, no, tak finalnie, nie? No bo to jest taki, to co mówisz, takie orzeźwienie i tak samo jest ze wszystkim. Mam wrażenie, że ten dreszczyk emocji, prawda, ten, który kiedyś nas zniewalał, któremu się poddawałyśmy, teraz jest tylko dreszczykiem, takim właśnie tym bardziej motywatorem do tego, żeby to zrobić, że o, tak, to jest to. tak, zdecydowanie. To takie, jakby takie przypomnienie, że to coś cudnego, co ja robię, no nie? Trochę, Tak, fajne, bardzo mi się podoba, no. Ja tym się no, no. A powiedz, tak jakbyś miała sobie pomyśleć, co takiego najgorszego tak naprawdę, jakby co było tym lękiem? Co najgorszego mogłoby się stać, jakbyś się mogła wystawić właśnie e, na, no, na taką niewygodę? To co ci się pojawiało w głowie? Wiesz co, to były różne rzeczy, ale ja po czasie też dużo też piszę, analizuję bardzo często też swoje jakieś sny. E, ja po czasie dopiero zrozumiałam, że tak naprawdę trzon był wspólny tych moich różnych moich wycofań z różnych sytuacji. I myślę, że też wiele osób bardzo, jeśli nie większość społeczeństwa, podziela ten lęk, że my zdejmujemy z siebie to wszystko, jakby otworzymy się i pokażemy tą swoją taką prawdziwą twarz, autentyczność, a no i to nie będzie przyjęte. I że to chyba jest taki największy ból. E, I to mnie tak przerażało, no, że a tak naprawdę ja w tym miejscu trochę szukałam, no bo to no każdy dla siebie powinien być tym miejscem, gdzie będzie przyjęty. E, ale potrzebowałam zdecydowanie czasu, no, żeby do tego dojść i też fajnie, bo to jest taka refleksja, gdybym ja się nie spotykała z tymi rzeczami, to też nie wiem, czy bym do tego poszła. A bardzo chciałam właśnie zrozumieć i też na podstawie obserwowania siebie. Właśnie wydaje mi się, że to było takie, wiesz, że inni też zobaczą, że na przykład, że ja czegoś nie wiem, że wiesz, ja jestem po studiach, a kurczę, ja nie jestem ekspertem w psychologii, a ja nie mogę znaleźć klientów. Wiesz, coś takiego, co u mnie wiąże się na przykład z dużym wstydem, że inni ludzie też to zauważą, no nie? Mhm. E, i bardzo chciałam tak, nie wystawiać się na możliwość, żeby tego dojdzie. No. Mhm. Tak, ta odwaga do bycia prawdziwą, do bycia autentyczną, dokładnie taką, odtąd dotąd taką, jaką jesteś. I mam wrażenie, właśnie to, co ty mówisz, że przede wszystkim tutaj się zaczyna od siebie, czyli żeby siebie przyjąć taką nieidealną, żeby siebie przyjąć z tymi, te wszystkie na przykład rzeczy, których nie lubimy w sobie, albo których się wstydzimy, że to jest to, że dopóki my tego nie przyjmiemy, to nikt na zewnątrz tego nie przyjmie. Prawda? I będzie to tym bardziej wybijać w jakichś różnych sytuacjach, bo
Ktoś coś powie nawet tak, że tak powiem, nierozmyślnie, a my to od razu będziemy interpretować, że ojej, bo coś tam, tak? Albo gdzieś będzie to poczucie odrzucenia, bo po prostu ktoś, nie wiem, nie ma czasu, a ty to poczujesz tak personalnie, że to jest o tobie, że to pewnie ja tutaj jestem nie dość, prawda? Zobacz, jak mocno tkwimy w tym paradygmacie tego wiecznego też takiego gonienia za tym idealizmem, za tym perfekcjonizmem, że ja muszę jeszcze tak to zrobić, to i tamto, żeby w ogóle móc być i mieć prawo. Mm, Prawda. I tak naprawdę zadajemy, jakby opuszczamy się wtedy mocno same siebie. Mm. I mam wrażenie, tak jak mówisz, że im bardziej coś uciskamy i staramy się ukryć jakąś część siebie, to rzeczywiście to dużo bardziej wybija i też chce zostać zauważone przez nas, bo jakby ta część nie akcentuje siebie tak mocno, żeby, nie wiem, nas wstawić w niekomfortową sytuację na oczach innych, tylko bardziej ona tak krzyczy do nas, żeby właśnie, żebyśmy my ją ukochały i no bo no łatwo jest jakby lubić te swoje części, które są takie, wiesz, atrakcyjne, że nie wiem, mam dobre serce i z tym się obnosić, albo że jestem, nie wiem, ładna, mądra, inteligentna, czy że potrafię, nie wiem, że mam jakiś talent i z tym być, i z tym jakby wychodzić do ludzi. Ale co jak ty masz się przyznać, nie wiem, do czegoś wstydliwego, czy czegoś, co przyniosło ci dużo bólu, e, czy w ogóle do takiej części, która sprawia, że ty gardzisz sobą trochę, że sobie na przykład nie wybaczyłaś czegoś z przeszłości. No i myślę, że tu jest wokół w ogóle tego taka praca nad sobą, takie źródło, no, że to o to chodzi, żeby połączyć wszystko, a nie tylko w sumie. Mhm. Tak, taka właśnie praca z cieniem. I bardzo często jest tak, że nie wiem jak ty miałaś, ale ja o wielu rzeczach to się dopiero dowiedziałam, że właśnie tych cieniach, no w procesie takiego intensywnego poznawania siebie, takiej naprawdę rzetelnej pracy, otwarcia się na siebie i e, dania sobie tej przestrzeni na cokolwiek się wydarzy i też budowanie tego zaufania samą sobą, bo mam wrażenie, że Mhm. to jest tutaj też taką ważną rzeczą, że my sobie nie ufamy, że my nie mamy dobrej relacji ze sobą, no bo prawda, mamy tego wewnętrznego krytyka, mamy te różne programy, które gdzieś tam nas hamują, czy powodują, że właśnie ja jestem dobra i ja tutaj muszę, że właśnie, że jesteśmy jednostronni, że tak, że skoro ja jestem taka dobra, to ja tylko jestem taka dobra, prawda? I żadna inna. Ja przecież skoro jestem dobra, to nie mogę być zła, nie mogę być wredna, nie mogę, prawda, się złościć na przykład, albo mieć gdzieś takiej wewnętrznej nienawiści na przykład do innych. A bardzo często, i właśnie i to mamy gdzieś w tej podświadomości, że ta podświadomość później wybija. I to niekoniecznie tym, że nie wiem, nakrzyczę na kogoś, ale na zasadzie takiej gdzieś wewnętrznej pogardy na przykład do kogoś. Takiej bardzo subtelnej, prawda? Jakiegoś takiego. Mm, Mhm. Tak, i też oprócz tej złości, ja też kilka lat temu z moją terapeutką na terapii indywidualnej, ona mnie raz zapytała, e, ja bardzo lubiłam się ubierać faktycznie pastelowo, wiesz? Jakieś kwiatuszki, jakieś takie niewinne wzory, materiały i kolory. I ona to kiedyś zauważyła i też na tej sesji zapytała mnie, czy ja w ogóle dopuszczam do siebie złoszczenie się. I, I zaczęłyśmy wtedy o tym mocno rozmawiać. Ja nie byłam świadoma, że ja też miałam takie przekonanie, że jakby złoszczenie się od razu właśnie czyni mnie
złą osobą. Mhm, I ja, tak jak ja od innych odbierałam, jakby uważałam, że to naturalna emocja. No przecież uczyłam się o tym, obserwowałam u innych i to okej, że ktoś się złości. Ale ja rzeczywiście, ja uczyłam się ciągle cierpliwości w stosunku do innych, rozumienia motywów ich działania, dlaczego traktują mnie tak lub w inny sposób. No i zawsze jak ja jakby stawiałam się na ich miejscu, to coś tam znajdowałam, żeby ich tłumaczyć. A ta złość była tak odczuwana i odczuwana. I w końcu też za złością często stoją inne emocje, na przykład smutek. Też pamiętam, że ja drugą połowę tej sesji, jak to rozbroiłyśmy wszystkie swoje na części, to że ja też długo płakałam i że to wszystko ze mnie uleciało. E, I się cieszę, bo też, no bo nie mam już problemu, żeby się złościć. I też to jest fajne, bo to całe spektrum emocji jest ważne i rzeczywiście nie jesteśmy jednostronne, tylko to, że ty się zezłościsz, to też jest informacja, to nie znaczy, że ty kogoś krzywdzisz, to nie znaczy, że jesteś złą osobą, że nie możesz być właśnie dobrą osobą i tych trudnych emocji też okazywać, bo to po prostu no, komunikaty, to nie jest, emocje to nie ty, tylko właśnie one mają ci coś pokazać. Mhm. No, ale do tego trzeba czas, żeby dojść. Mhm. Tak, i to, że właśnie wylewamy, jakby ta złość nas nie definiuje. Ona jest po prostu jednym z naszych aspektów. I to, co mówisz, nie określa nas, że jesteśmy dobre, czy złe, czy cokolwiek, tylko to jest chwila, jakaś informacja, właśnie czy o przekraczaniu granic, czy o właśnie jakiejś traumie, która się odpala. Tak, tak. Też tak samo na przykład jak spojrzymy sobie na pary, e, że wiesz, że my mamy tylko takie przekonanie, mam wrażenie, że jak pary się nie kłócą, to znaczy, że są fajnie dobrane, że to jest zdrowa relacja. Ale tak naprawdę to może bardzo wiele rzeczy oznaczać, między innymi to, że że jakby po prostu te się olewają, bo ja tak zasadnie mówiąc, bo często jest tak przecież, że jest konflikt i tu nie mówię o naruszeniach, o jakiejś przemocy, tylko że konflikt taki zdrowy jest potrzebny, żeby też zaznaczyć swoje potrzeby i zrozumieć partnera też lepiej. I myślę, że taki zdrowy konflikt od czasu do czasu jest potrzebny i tak samo właśnie ze złością, żeby ją odczuwać. No. I oczywiście nie wylewać tego wszystkiego na innych, ale żeby znaleźć jakąś drogę ujścia. Na przykład bardzo przez ciało lubię, wiem, że ty też się tym interesujesz. I to jest bardzo pomocne, no, żeby pobyć sobie z tymi emocjami wtedy, kiedy się pojawiają najlepiej i dać im Mhm. jakieś ujście. Mhm. A jakbyś powiedziała trochę o tym, no właśnie, co w ogóle sprawiło, że się odważyłaś? Jakby jaki był ten proces twój? Mm. E, W tym roku w ogóle, wiesz, mi się wydaje, że jest trochę więcej tych e, sytuacji, w których ja mam szansę powiedzieć tak, wyjściu tylko ze strefy komfortu. I to niejako się przyczyniło do tego, że właśnie jestem w tym miejscu. E, I tak jak rodziło tu dużo bardzo stresu, to teraz widzę, że to zaowocowało fajnym efektem. Mm, No i byłam parę razy wystawiana na przykład w trakcie ślubu, który mieliśmy już prawie 2 miesiące temu. Bardzo mnie stresowało raz, ja nie lubię być w centrum uwagi, a teraz przeprowadzamy tę rozmowę, to trochę przeciwstawne, ale bardzo mnie stresuje. Właśnie może przez to, że ja jak jestem, to staram się mm, mm, może przez ten lęk właśnie, że patrzyłam, czy mnie inni ludzie odbiorą w dobry sposób, taki, no, czy mnie przyjmą, czy mnie zaakceptują, a też jest zawsze ryzyko, że nie i to jest też okej.
I na ślubie raz ceremonia. I to było dla mnie stresujące przed dniem ślubu bardzo. I też to był jeden z powodów, dlaczego nie chciałam z moim Marcinem. Ja to proponowałam, ale zdecydowaliśmy się na uroczystość w gronie najbliższych i teraz jestem bardzo wdzięczna, ale najpierw proponowałam, żebyśmy tylko we dwójkę gdzieś pojechali i tam po prostu urząd czy coś. I to by było uniknięcie trochę tego lęku, teraz tak widzę. A to, że była to ceremonia i ja wtedy tak naprawdę byli najbliżsi dookoła. Szłam do Marcina i to było mocno kojące też. To było wcale takie stresujące, tak jak to mówisz, że to już nie jest stresujące, jak wtedy doświadczamy, kiedy jesteśmy po. Pierwszy taniec też i tak samo na mnie to zadziałało, że skutecznie mnie to trochę wzmocniło. Co jeszcze? Zdecydowanie inne sytuacje, z którymi w ostatnich miesiącach ja mam taką styczność, to jazda autem. To dla mnie to po prostu było źródło takiego dyskomfortu. Mój tata zginął też, wiesz, jak miałam 7 lat w wypadku samochodowym i, i myślę, że trochę w tej nieświadomości ja dlatego też unikałam robienia prawka, że to tkwiło tam właśnie z tyłu głowy i było dla mnie mocno takie decydujące. I ja wyjeżdżałam na drogę i mimo, że już mam prawko tymczasowe, tutaj w Belgii już jeżdżę bez instruktora przez parę miesięcy, to ja na początku trochę jechałam z takim nastawieniem, że wyjadę na drogę i tylko czekam, czy już jedzie. Że ja byłam jakby pewna, że może się coś wydarzyć bardzo niebezpiecznego. Ale za każdym razem, jak ja wytrzymywałam całą zaciskałam ręce na kierownicę, ale jak ja to wytrzymywałam i widziałam, że mi rzeczywiście idzie coraz lepiej, a to widzę jako no, bardzo trudne prowadzenie auta, jak ja to spostrzegam, jako taką sztukę, no to szła też ta pewność siebie i to poczucie, że mogę robić trudne rzeczy. I myślę, że i nawet to, że my teraz rozmawiamy, ostatni raz jak rozmawiałyśmy, to ja też w ogóle inaczej podeszłam do tego spotkania, w sensie takim cieszyłam się, że Cię poznam, że możemy jakby spędzić czas razem, ale było w tym dużo więcej lęku i takiego, Boże, a co ja powiem? Takiego analizowania w ogóle bardzo, bez zaufania do siebie, że ja mogę po prostu się z Tobą połączyć, wiesz, i pogadamy i będzie super i samo to, że my tu się stawiliśmy, to jest najważniejsze. I to nam pokazuje, że my możemy robić ciekawe rzeczy, a nie to, nie wiem, czy my wyłożymy ten temat, czy inny. A teraz właśnie jest taka swoboda i to też nie było to, że to nie wyglądało tak, że ja bardzo się skupiłam na czymś, na jakimś kroku, który poskutkuje, że ja już, że ten lęk się zmniejszy. Tylko ja w pewnym momencie, ostatnio nie tak dawno, ja zauważyłam, że od jakiegoś czasu, że ja dopuszczam, że ja sama trochę wychodzę do tych trudniejszych rzeczy i się w ogóle właśnie tak zdziwiłam, że jakiś czas temu chyba coś chyba coś poszło w odpowiednim kierunku, że właśnie ten lęk też nie wpływa na moje codzienne wybory. Coś przeskoczyło. I, i tak to wyglądało. Super. Tutaj fajnie powiedziałaś o tym prawie jazdy, że zobacz, tak naprawdę to wychodzenie z lęku też jest pewnego rodzaju kursem, szkoleniem się, że to nie jest tak, że raz wsiądziesz za kółko i już będzie dobrze, tylko to wystawianie się jakby na to samo, na ten sam bodziec tego dyskomfortu, czy tak jak w przypadku zimnych pryszniców, taka regularność, taka dyscyplina, bym powiedziała, to dopiero powoduje, że to się staje taką tak naprawdę rutyną, która nawet nie wiemy kiedy zupełnie przestaje nas, no właśnie, nas gdzieś ograniczać, a tym bardziej nam daje
tego motoru do tego, żeby to robić. Tak, dobrze powiedziane. W pewnym momencie ty chcesz więcej właśnie, tak jak wcześniej wspomnieliście, chcesz sprawdzić się jeszcze w czymś. I też myślę, że jeśli ty naprawdę zależy ci, żeby wejść tak głęboko w siebie i być jak najbardziej tą prawdziwą wersją siebie, em, to, że ty spoglądasz tym demonom w oczy, że wychodzisz ze strefy komfortu, pozwala ci bardziej wrócić do domu, do siebie. To brzmi trochę, to objąć, jeśli się tego nie doświadcza czasem, tak myślę. Ale rzeczywiście, im bardziej odchodzisz od tej wersji siebie, którą zawsze myślałeś, że jesteś, tym też bardziej wracasz do prawdziwej siebie. Mhm. I to jest fajne, no i w pewnym momencie tak czujesz, że w sumie to jest najważniejsze, Mhm. że ty chcesz jeszcze bardziej i bardziej być przy sobie i że to nie ma w sumie znaczenia, co ty musisz zrobić. Tutaj coś takiego nie do końca komfortowego, ale wystarczy, że masz taką potrzebę w sobie, to już jest dla ciebie wystarczający powód. Mhm. I wtedy nie musisz być taka perfekcyjna, prawda? Bo wtedy jesteś po prostu taka, jaka jesteś. I to jest okej, i to jest wystarczające, bo ty dokładnie to wnosisz w świat, a nie nic innego. No. Tak. Też to, co mi teraz przyszło, to takie porównywanie się, które nas tym bardziej w to gdzieś tak wpędza, w takie, że ona takie rzeczy robi, a ja nie i tak dalej, że to gdzieś też nas blokuje mocno do w ogóle wyjścia ze swoimi darami dla innych. Mhm. Tak, zdecydowanie. W ogóle takie skupienie bardziej na zewnątrz, bardziej na innych niż na sobie. A myślę, że też takim fajnym początkiem jest, ja się staram, czasem mi się zdarza, że naprawdę odpuszczę, ale staram się codziennie wstać, wcześniej rzeczywiście rozłożyć matę i posiedzieć, zamknąć oczy i potem robić dalej, co mi podpowie intuicja, ciało. Ale rzeczywiście pobyć ze sobą bez żadnych rozpraszaczy, bez tego hałasu na zewnątrz, bez tłumu jakiegoś, tylko właśnie w ciszy posiedzieć, jakby poobserwować, tylko tyle w sumie tak naprawdę musimy robić. I im częściej to robimy, to tak jak z medytacją, że im częściej to też robimy, tym bardziej nam z tym komfortowo, albo mniej niekomfortowo. Mm. I też im więcej uwagi poświęcisz sobie, tej w środku, nie takiej z ego, tylko rzeczywiście tej swojej esencji, tym też w sumie mniejszą masz potrzebę, ta potrzeba skupienia uwagi na innych, na porównywaniu się, na nie wiem, na ujmowaniu sobie, albo że ktoś już robi takie rzeczy, no to już gdzie ty się pchasz, to ty masz coraz mniejszą potrzebę właśnie angażowania się w takie mm, sunie mi, podsuwa mi umysł słowo afery. Mhm. To tak, no. Mhm. Tak, tak, zdecydowanie to taka codzienna praktyka bycia przy sobie. To jest, myślę, kwintesencja, że to bez tego to można naprawdę kolejne szkolenia robić i tak dalej, ale no, nie powrócisz do siebie, dopóki nie zaczniesz tej drogi powrotu. A też mam wrażenie, że często bardzo mocno uciekamy, bo mamy taki nawyk po prostu od siebie. Mimo że robimy teoretycznie coś dla siebie, nie wiem, chodzę na jogę, nie wiem, na warsztaty chodzę, ale tak naprawdę to jest cały czas takie działanie z tej przestrzeni bycia nie dość, że ja muszę chodzić tutaj na jogę, bo właśnie, żeby znowu coś osiągnąć, nawet jeżeli to będzie, no nie wiem, elastyczność czy święty spokój w głowie, to jest cały czas zewnętrzne. Ja od kiedy zaczęłam praktykować rzeczy z taką intencją spotkania ze sobą po prostu, podziękowania sobie
I to jest ta sama praktyka, tak? Jakby to jest ta sama joga. Tylko ta nasza intencja i to nasze nastawienie jest inne. I tutaj się wszystko zmienia, że to jest takie czasami trudne, no ale co robisz? No robię to i tamto. No nie, no ja też robię, albo w sumie nic nie robię, siedzę na tyłku i mam zamknięte oczy i jestem ze sobą. I wystarczy. Albo jestem przy sobie w trudnych momentach, tak? Kiedy pojawiają się trudne emocje, jestem w stanie jakby się być równocześnie w tych emocjach, ale się pogłaskać w tym też, a nie znowu bić, że o, dlaczego ty czujesz ten smutek albo, prawda, gniew czy cokolwiek. No. No, prawda, ta intencja, o której mówisz, punkt wyjścia, no, z którego my robimy różne rzeczy, bo tak naprawdę bardziej duchową praktyką może być właśnie, że ty siedzisz e, na 4 literach i masz zamknięte oczy, ale jesteś ze sobą, obojętnie co wypłynie. Albo nie wiem, że siedzisz i patrzysz, obserwujesz jakiś przedmiot, ale jednocześnie z taką uważnością i z taką świadomością, co ci to w środku robi, to jest bardziej duchowe niż właśnie yoga, zajęcia jogi u najlepszego instruktora, prawda? Na Bali, nie wiem, wśród pól ryżowych, no cokolwiek, ale jeśli robisz to właśnie z tych takich powodów zewnętrznych, żeby spełnić oczekiwania, żeby jakieś swoje niedostatki czy kompleksy wypełnić, no to nie zadziała. Mhm. Zdecydowanie. No tak. Teraz przypomniało mi się takie piękne zdanie. Bardzo je lubię i od czasu do czasu też mi się przypomina. I tu bardzo moim zdaniem pasuje. A brzmi ono tak, że życie to podróż mierząca 30 centymetrów z głowy do serca. I moim zdaniem to jest w ogóle kwintesencja tego, o czym my tu rozmawiamy. To, co mówisz też o intencji, żeby właśnie z tego miejsca różne działania nawigować w ciągu dnia, czy swoje decyzje, a nie z głowy, bo to jest dalej to wyuczone, to co my jakby na podstawie swoich doświadczeń wykształciłyśmy albo warunkowania, no cokolwiek z zewnątrz i ze społeczeństwa, jakby to, co nam narzucono, co my się nauczyłyśmy na swój temat od innych, to tu siedzi wszystko, a to, co jest teraz naszą odpowiedzialnością i zadaniem jako dorosłych osób już, i to, co jest dla nas też najlepszym lekarstwem, nie, że to tylko nasza odpowiedzialność, ale to też, co nas bardzo nakarmi, to jest właśnie zejście, przeniesienie się tutaj mocno. I, no i jak my tu dotkniemy, no to już nie ma potrzeby, żeby wchodzić znowu wyżej. No. Znaczy, wiesz, ja mam wrażenie, że tak naprawdę najpierw, ponieważ jesteśmy cały czas w głowie, potrzebujemy nauczyć się być w sercu. Natomiast ten taki jakby ta finalna jakość jest jednak współpraca tego umysłu z tym sercem, bo to też się nie da tak tylko z sercem w tej przynajmniej na razie w tej rzeczywistości, w której żyjemy, że jednak to jest poukładanie pewnych rzeczy na swoje miejsce. Mam wrażenie, że ten umysł, to ego, które nami zarządza, ono ma być sługą, ono ma być najlepszym sługą, ale jest najgorszym panem. Bo to też to też jest takie właśnie, Osho to chyba powiedział, z tego co pamiętam, że właśnie ten nasz umysł. I tego uczenie się, tak? Więc tylko właśnie i ta różnica, jakby to przejście, w tym przejściu jest ten strach. Zobacz, że tutaj to, co od początku mówiłyśmy, że to dzieli. Umysł i serce dzieli po prostu strach. I w momencie, kiedy my się nauczymy po prostu przepływać, tak, to będzie wtedy odpowiedni przepływ do tego, żeby
integrować wszystko to, co, prawda, boskie z tym, co ziemskie, to, co męskie z tym, co kobiece, i wprowadzać tę harmonię gdzieś w nas. Bo też takie życie tylko z przestrzeni serca, ale z takim niepoukładanym sobie gdzieś umysłem też może być takie zwodnicze. W sensie też gdzieś mam wrażenie, no do wszystkiego, wszędzie potrzebny jest balans. I to chodzi o to po prostu, żeby się tego nauczyć i my się tutaj tego uczymy. Też popełniając błędy. Ja ostatnio właśnie często spotykam się z takim powiedzeniem, takim motywacyjnym, że gdyby Edison po trzeciej próbie tej stworzenia żarówki po prostu stwierdził, że on się nie nadaje i jest beznadziejny i w ogóle pójdzie i zacznie, nie wiem, jabłka zrywać z drzewa, no to nie mielibyśmy dzisiaj prądu, tak? Że też takie dążenie do tego z takim głębokim poczuciem, że dam radę i nic nie jest w stanie mnie tak naprawdę no, rozproszyć z tego. Bo zobacz, jak właśnie te lęki, one nas rozpraszają, nie? Że właśnie ten dialog pod tytułem, że nie, a może ja się czymś innym zajmę, a bardziej duchowe to tak, a może to jest znak, prawda, że ten trzeci raz mi się nie udał, to może to jest znak, to może ja nie powinnam tego robić, nie? Więc ta determinacja jest kluczem i to jest to. Tak, chyba to o tym wspominałaś na ostatniej rozmowie, ale jeśli nie popraw, to taka czuła dyscyplina. Tak, Tak. dokładnie to jest to, tak. Ja to właśnie używam tego sformułowania, właśnie do tego stawania też codziennie, no. I właśnie z tym balansem, nie z takim, prawda, wojskową dyscypliną, która gdzieś tam nas katuje, ale z tym taką niezłomnością, bo to jest to, nie? Że z taką, no. Prawda. Ten balans zdecydowanie też w kontekście lęku. E, Wydaje mi się, że bardzo potrzebne jest, żeby też mieć taki obszar w swoim życiu, który jest stabilny, daje nam pewne poczucie bezpieczeństwa i najlepiej działa, jeśli my tutaj sobie bezpieczne miejsce wyrobimy, e, żeby wtedy ufać, że może się pójść w to nieznane. Tu też a propos balansu, że właśnie, żeby było nowe, żeby po to wyjść, my też musimy mieć coś takiego, kawałek bezpieczeństwa, no. Mhm. To trochę właśnie zwracam się też, że umysł powinien być uporządkowany, że właśnie, żeby on nie zażądał, że on nam nasuwa i my po prostu łykamy jak leci każdą myśl, każdy wątek, tylko rzeczywiście, żeby on nam pięknie służył w zdrowy sposób, że e, my obserwujemy wszystko, co on przynosi, ale nie angażujemy się we wszystko. Ale to Tak, trudne. pięknie to powiedziałaś, że on nam tutaj przynosi i sugeruje, a my wybieramy, tak? Co jest dla mnie, a co nie, że panu krytykowi wewnętrznemu dziękujemy, prawda? Że tutaj, aczkolwiek no może mieć pewne aspekty, które mają na celu właśnie gdzieś tam jakby to się pojawia z powodu tego bezpieczeństwa, tak, że my potrzebujemy tego bezpieczeństwa, tak, żeby to też nie była taka brawura, tak, że nie wiem, jakby po prostu się puszczam i nie mam pojęcia, nie mam tego ugruntowania wewnętrznego i, mm, i tak, że właśnie, że to jest, ja zauważam też, że to jest, im więcej tego ugruntowania takiego w nas, tym mniej
tym mniejsza presja tego wewnętrznego krytyka, że on powoli cichnie, nawet jeżeli my go słyszymy, to on jest, okej, niech sobie będzie, natomiast no ja wiem, ile ja mogę, prawda? Że to jest też to, że jakby ta wartość na zasadzie tego też tej kompetencji, powiedzmy, tak, że ja wiem, na ile mnie stać i też z jednej strony, żeby się jakoś nie zajechać, tak, bo tu też o to chodzi, żeby to się nie zajeżdżać, bo to jest to drugie ekstremum, ale też, żeby nie było tak, że się w ogóle nie zaczynam robić rzeczy. Tak, tak. Zdecydowanie trzeba znaleźć ten punkt pomiędzy. To nie takie zero-jedynkowe podejście. I też a propos kompetencji, bo ty siebie już znasz i też to daje ci tą pewność, że dobrze jest wysłuchać krytyka, bo on też musi, to jest ta część, która też musi zostać usłyszana, ale jakby ty nie roztapiasz się w tym, co on ci przekazał i z tego punktu właśnie nie mówisz sobie, dobra, nawet nie będę próbowała, bo przecież no ja się nie nadaję, nie jestem wystarczająco jakaś, tylko właśnie znalezienie tej równowagi, że ty go wysłuchasz, przyjrzysz się też, co on ci mówi i ile w tym jest sensu, czy w ogóle coś tam jest, że może właśnie weźmiesz coś, co ci pomoże właśnie znaleźć jakąś, nie wiem, refleksję na swój temat i wykorzystasz, jeśli to rzeczywiście jest coś takiego. A jak nie, no to po prostu no, dasz mu się wypowiedzieć i robisz swoje. I tak, i podziękować mu, dziękuję ci bardzo i tyle. Tak, ale właśnie też, żeby go szanować, tak, bo to jest też gdzieś ten nasz mechanizm, który jest gdzieś potrzebny. Dla mnie to też było się nauczyć tego, bo ja miałam też taki przez długi czas taki motyw takiego właśnie zwalczania pewnych rzeczy z siebie, nie? Typu ten krytyk albo jakieś tam coś, że to było zawsze na tej walce, a to chodzi o to, żeby zaprzestać wszelkiej walki, tak? Żeby jakby wysłuchać i z szacunkiem powiedzieć dziękuję bardzo, ja dzisiaj nie skorzystam z tych usług albo wezmę coś pod uwagę, to jest ciekawe i gdzieś tam mam wtedy z tyłu głowy, aha, dobra, może jednak, tak? Mhm. Ale też nie poddawać się temu, bo to też potem ten lęk i tak dalej, że to się potem jakby wzmacnia też ten. e, Tak, zdecydowanie. A powiedz, no właśnie, czym dzielisz się ze światem i co, jakie są twoje dary i talenty, którymi dzielisz się ze światem i em, to, co ktoś mógłby od ciebie dostać? Bardzo piękne pytanie. Hmm. Mm, Czuję, że mam w sobie e, dużo ciepła, e, dużo, mm, jednocześnie dużo też spokoju i takiego właśnie, też nawet czasem słyszę, ale ja to też czuję, że bije ode mnie spokój, ale jednocześnie też jest dużo radości i też cieszenia się drobnymi rzeczami. E, Bardzo, bardzo czerpię też z czasu pośród natury i myślę, że to jest też owoc, e, że właśnie potrafię docenić drobne rzeczy, bo natura daje nam takie subtelne też dary, którym możemy się cieszyć. I to ukształtowało we mnie, ja tak czuję, że taką chęć wychodzenia właśnie z tym spokojem, ale jednocześnie z tą radością do innych, e, żeby żeby współtworzyć w sumie z nimi przestrzeń, w której mogą pobyć ze sobą.
w której mogą doświadczyć siebie, ale też że nie będą zalani jakby moimi opiniami, no bo ja nie jestem ekspertem od tego, tylko każdy jest rzeczywiście ekspertem od siebie samego. I wydaje mi się, że to jest takie wystarczające, żeby właśnie być przy osobie z otwartością, z taką akcją, co się nie pojawi, to żeby jest w porządku, ale też z uwagą na siebie mocno. I z takim współodczuwaniem, ale też nie przysiąkaniem, jakby nie gubieniem siebie na rzecz utrzymania relacji z tą osobą. Na rzecz tego, żeby ta relacja dalej poszła w odpowiednim kierunku, takim jak my sobie wyobraziliśmy. Żeby być przy sobie, jednocześnie pielęgnować to, co jest nasze. Mhm. Bardzo duchowo odpowiedziałam, tak Bardzo duchowo. niekompletnie. Ja bym chciała właśnie dopytać w takim razie, jakbym do ciebie mogła przyjść, to co mogłabym od ciebie chcieć? Co byś mogła ode mnie chcieć? Tak. I Uwielbiam się. z jakimi problemami mogłabym do ciebie przyjść, żebyś ty mi pomogła je rozwiązać? Mm, No, cięciem od siebie. Nie wiem, czy to nazwę problemem. No może tak, ale też wynikiem tego, jak wygląda obecnie rzeczywistość, bardzo szybka i pośpieszna. Z odcięciem od siebie, z odcięciem od ciała, od języka ciała w ogóle, tego, co potrzebuje nasze ciało i co nam na co dzień pokazuje, żeby zwolnić, albo że to jest moment, żeby właśnie podjąć jakieś mocne decyzje. Kobiety, które mają nieregularne miesiączki, jakieś bóle menstruacyjne, to jest bardzo powszechne, ale nie jest normalne i też nie powinno być normą, a no, opinia tak głosi, tak mi się wydaje, że to jest naturalne dla nas. Taka gonitwa myśli, gdybyś na przykład chciała zwolnić, chciałabyś bardziej zadbać o siebie, zanim zadbasz o innych, bo też no nie nalejesz z tego kubka. Po angielsku jest takie ładne powiedzenie, a zawsze mi się wydaje, że po polsku nie brzmisz tak poetycko. Ale rzeczywiście, jeżeli chciałabyś, jeśli zauważasz, że swoim kosztem na przykład dajesz energię innym, no to tak naprawdę trochę zostawiasz siebie i takie nauczenie się, wykształcenie tego, żebyś ty najpierw sprawdziła, czego ty potrzebujesz, pobyła ze sobą i uszanowała to, czym ty możesz siebie odżywić, w jaki sposób, czego ci potrzeba, to wtedy też możesz lepiej zadbać o swoją rodzinę, dzieci. No i na przykład możemy się zastanawiać, że przecież kobiety, które są, nie wiem, głodne, nie mają kiedy zjeść, się wyspać, to przecież one dbają o dzieci, przecież dbają o mężów, przecież robią rodzinom, nie wiem, obiady, więc one są głodne. Ale ja mocno wierzę w to, że właśnie miejsce, z którego my to robimy też, czyli na przykład gdy ja nie jestem zadbana przez siebie wystarczająco, a jednocześnie pomagam innym, to też to nie jest takie czyste z serca, tylko trochę może być z poczucia obowiązku, może być w tym trochę pretensji, tylko poczucia, że jesteśmy krzywdzone, że to jest naszym kosztem i to już wtedy ta dynamika nie jest, ten dar, który my dajemy, nie jest do końca też zdrowy no i też programujemy wtedy swój umysł, że jakby naszym kosztem się dzieje i że my to akceptujemy, no nie? Więc to właśnie praca nad tym, żeby nie brać też wszystkich myśli do siebie. Chcesz coś dodać chyba? Czyli, znaczy tak, to chciałabym tak trochę jeszcze to tak Zbierz w zebrać kupę, do proszę. kupy. Tak, czyli
twoimi klientkami są kobiety, które generalnie mają różnego rodzaju trudności ze znalezieniem czasu dla siebie, ale też z zadbaniem o siebie na różnych poziomach, zarówno fizycznym, jak i emocjonalnym, jak i mentalnym. Czyli też kobiety, które chciałyby zacząć pracę z ciałem, które mają problemy z miesiączkami, tak, z bolesnymi miesiączkami. A powiedz w takim razie, jakimi metodami pracujesz? I tak, bo czy ty prowadzisz sesje indywidualne, czy to są warsztaty, czy to są warsztaty stacjonarne, czy online? Jaka właśnie jest twoja oferta? Ja zapraszam na sesje indywidualne online. E, I bardzo lubię pracować. Uważam, że jest takie optymalne podejście holistyczne, czyli właśnie dbanie najlepiej od zewnątrz, tak jak z cebulą, że zaczynamy od ciała, od zrozumienia, co nam przekazuje. E, Patrzymy też na przykład na relacje z odżywianiem, bo to często pokazuje, jak kobieta, jaką ma relację ze sobą. E, Potem schodzimy właśnie też do pracy z umysłem, z myślami, z przekonaniami na swój temat, na temat świata, na temat tego, jaką rolę my w nim w ogóle pełnimy, na temat jakichś cykli, jakieś mogą też wyjść kompulsywne zachowania, żeby wyregulować emocje, napięcie z nimi związane. No i po tym zaczynamy głębiej i schodzimy trochę tutaj bardziej do tej sfery duchowej, sfery serca. I tam pod tymi wszystkimi warstwami tego, co właśnie wyuczone, co przez lata zwykle trwały się z nich, tam odkrywamy, kim my jesteśmy i z tego miejsca też łatwiej nam podjąć decyzję co do działań kolejnych. I my jakby jaśniej widzimy też w ogóle wszystkie obszary swojego życia z tego miejsca, na ile one są z nami spójne, co chcemy zmienić, co nam nie służy, co jest dla nas najważniejsze. No, Mhm. to jest Czyli, czyli rozumiem, że to jest cykl spotkań, że to się w trakcie jednego tak. spotkania raczej nie wydarzy. Oczywiście, ale też Mhm. oferuję darmową konsultację wstępną, więc jeśli ktoś chciałby sprawdzić, po prostu można się ze mną zdzwonić, porozmawiamy, właśnie czy dlaczego akurat osoba postanowiła zasięgnąć wsparcia i wtedy nie ma żadnej presji, że właśnie musi być kolejne spotkanie, po prostu jeśli uznają, no i ja, ale oczywiście też ta druga kobieta, że to jest to wtedy jak najbardziej zapraszam na dalsze sesje. Mhm. Super, czyli można się z tobą spotykać online. A jakbyś jeszcze w kilku słowach powiedziała, jaki jest twój background, czyli właśnie jakby skąd to się wzięło wszystko? Mhm. Okej. Mówisz o backgroundzie Takim rodzinno całkowitym? doświadczeniowo, że tak powiem, no bo ja też wiem, że ty jesteś psychologiem, tak, więc to jakby to też tak, że jakby wykształceniowo, ale generalnie o to mi chodzi, że jakby jakiego typu właśnie rzeczy można w ogóle u ciebie, jakby skąd się to wzięło i z czego czerpiesz, może tak też, nie? Oczywiście ze swoich pewnie doświadczeń głównie, ale właśnie jakiego typu to były doświadczenia? Zdecydowanie z własnych doświadczeń, ale też tak, byłam na psychologii, ukończyłam ją, jestem psychologiem i poszłam na nią przez tam, ponieważ bardzo mojej mamie na tym zależało. Teraz jestem jej bardzo wdzięczna, ponieważ to nie było tak, czasem osoby mówią, że bardzo chciały siebie zrozumieć, były ciekawe ludzi i poszły na psychologię. Ja poszłam, bo ja nie chciałam iść na studia, a mojej mamie zależało, żebym jednak poszła. Wybrałyśmy psychologię i to był strzał w dziesiątkę, bo to był taki początek mojej drogi do siebie też.
gdzie rzeczywiście coś kliknęło i ja zaczęłam myśleć, że może fajnie by było siebie bardziej zrozumieć. I też no, zapoznali nas tam z wieloma narzędziami właśnie, żeby to robić w praktyce. Jestem też po szkole wellness coachingu, czyli takiego właśnie holistycznego, całościowego podejścia do dobrostanu, do zdrowia. Bardzo interesuje mnie też i w tym kierunku też się rozwijałam praca z łonem, praca stricte z kobietami, z tym, ile mądrości właśnie w naszym ciele drzemie, jak się z tym łączyć. Uwielbiam brać udział w treningach kobiet, takie na przykład jak ty prowadzisz, czy bierzesz udział, to po prostu to jest energia, chyba niczym się nie da tego zastąpić, tak mi się wydaje. I też dlatego myślę, tak lubię właśnie kierować swoją ofertę. Trochę mi się gryzie to słowo, ofertę, ale swój przekaz kierować właśnie w stronę kobiet, bo wiem, że z tego bardzo wspierająca energia płynie i może bardzo dużo dać. Ja też dużo bardzo dało mi, że właśnie ja brałam udział w kręgach, gdzie były kobiety z różnych krajów i tam była przestrzeń, mogłaś też się nie odzywać w ogóle, po prostu powiedz z tymi kobietami, ale to, że ty na przykład byliśmy przydzielane do różnych pokoi, były różne ćwiczenia, było to, że na przykład ja totalnie obcym kobietom miałam powiedzieć, co we mnie się pootwierało i tak się podzielić. I to nie było wcale miłe, tylko właśnie się bardziej z cienia części wnosiłam. I one to przyjmowały i to jest też takie lecznicze moim zdaniem. Tak. No dobrze. To bardzo, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę i bardzo się cieszę, że się odważyłaś stanąć za sobą i odkryć się przed światem z tym, co niesiesz dla niego. Bardzo Ci dziękuję i życzę Ci wszystkiego, wszystkiego dobrego. Wszystkie namiary na Ciebie będą pod filmem i tak dalej, one tam będą, więc zapraszamy serdecznie. Dzięki. Dziękuję Ci, kochana, i ja Ci też dziękuję za zaproszenie, za to, że stworzyłaś przestrzeń, do której ja nie miałam wątpliwości, że chcę wejść. I też za to, że wpadłaś na taki pomysł i go też jakby puściłaś dalej w życie. Rzeczywiście myślę, że to jest bardzo potrzebne. Jest to w tym. Dziękuję Ci. Dzięki. Jeżeli Ty również czujesz gotowość, by odważyć się i pokazać światu swój blask, skontaktuj się ze mną. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem. Odważ się i uwolnij swój blask.